mówiliśmy o tym czym, a teraz powiemy o rzeczy najważniejszej, czyli jak rozpoznać czy to, co złowiliśmy, nie jest bursztynem. Czy to, co nanieśliśmy do domu, to na pewno jest cały bursztyn. Tutaj wbrew pozorom wcale nie jest tak łatwo, bo nie wszystko złoto, co się świeci i nie wszystko bursztyn, co się świeci na plaży. Z mojego doświadczenia wynika, ja powiem może jak wyglądały moje początki, bo to może też pomóc, mam wrażenie, ludziom dalej tak, z myśleniem na ten temat. Nie? Powszechne wyobrażenie o bursztynie, że bursztyn wygląda tak jak w sklepie jubilerskim. No to już w ogóle można wyrzucić. Tak, i tu zaczynać, że on na plaży musi podobnie wyglądać. Nie wygląda. Nie wygląda. Na przykład barwa bursztynu, manufaktura królewiecka, Bernsteinstädtische Manufaktur z Królewca, w swojej sortowni według czystych barw bursztynu sortowała bursztyn na 318 kolorów. Melanż tych kolorów, co sam katalog zauważa, czyli kolory przemieszane w jakiś sposób, prawda, daje ponad 1 miliard możliwości. No to już nieskończona ilość, tak? Czyli sparowanie dwóch bursztynów ze sobą jest wbrew pozorom bardzo ciężkie, tak żeby można było zrobić powiedzmy kolczyki z jednakowych. Dlatego nie cierpię robić kolczyków, prawda? No, z tego powodu. Co najwyżej można jeden przekroić na pół i to tylko, że wtedy nie wiem, czy nie też będą dwa różne, prawda? Bardzo często i tak będą dwa różne. I to nie jest takie proste. Ja robię kolczyki w związku z tym często zupełnie asymetryczne. No, to i w kształcie, i wielkości, albo tylko jeden. Jeden też jest okej. Czasami tylko jedno ucho widać, tak. W sensie to wszystko zależy od fryzury. Ale zanim dojdziemy do robienia biżuterii, to ja chciałem chwilę tutaj zająć na temat tego, jak wyglądały moje początki z pójściem z latarką na plażę, ponieważ ja byłem zupełnie zielony. Wiedziałem tylko, że w ultrafiolecie ten bursztyn się świeci. Jak trafiłem na plażę, to się okazało, że świeci wszystko. Znaczy może piasek się nie świeci, ale różne rzeczy po kolei próbowałem brać do ręki i niestety możecie się z tym również spotkać, więc ja zalecam używanie patyka na początek, żeby nie dotykać gołymi palcami, bo niestety kupa mewy również została przeze mnie zaliczona, tak wiem. Guma do rzucia z całą pewnością. Guma do rzucia, świeci się podobnie, pety od papierosów się podobnie świecą. Guma do rzucia też jest żywicą jakąś. Guma do rzucia też jest żywicą, prawda? Drzew oczywiście. Tak. Świecą się różne sztuczne żywice używane w różnych celach, między innymi jest taka żywica, którą się czyści ładownie na statkach. Taka woskowina raczej. Taka woskowina, tak. I ona też się świeci i bardzo dobrze imituje bursztyn, szczególnie, że w nocy to jednak w ciemności, w tym świetle ultrafioletowym jest to bardzo trudno rozpoznać tak naprawdę. Świecą się wreszcie smary różnego rodzaju, mazuty. Tak. One wszystkie łapią podobny kolor. Plastiki, poliuretan, no, ości, kości. Z tego roku historia, że ktoś szkielet odkopał na plaży, myślał, że kopie bursztyn duży i okazało się, że to jednakowoż bursztyn nie był, tylko był to po prostu szkielet, więc i takie rzeczy się zdarzają, dlatego ja nauczyłem się jednej rzeczy, nie ładuję się z łapami od razu do wszystkiego, co się świeci, tylko najpierw wpakuję w to patyk. I jak mi się to do patyka przykleja, no to już jestem pewien, że to na pewno bursztyn nie jest i tego nie podnoszę. To się niestety zdarza często. Ja po kruchości często pcham bursztyn do ust. No ale poczekaj Piotrze. I zakładam, że nie ładujesz do ust wszystkiego, co się świeci. Mam takie wrażenie, że potrafię odróżnić gumę do rzucia i dlatego okularów żółtych przy ultrafiolecie nie używam. Wielokrotnie miałeś gumę do rzucia w ustach już w swoim życiu i potrafisz odróżnić. Potrafię, prawda?
Ale są materiały, które istotnie, te wszystkie tworzywa sztuczne, czy czasami kamienie, które są bardzo podobne do bursztynu, prawda? Proszę sobie wyobrazić, jeżeli jest ujemna temperatura, zgrabiałe ręce, podnosimy coś, co wygląda jak bursztyn, świeci jak bursztyn, a okazuje się, że jest jakimś tam minerałem, prawda? I zmarzniętymi rękoma jest trudno w pewnym momencie dotykiem rozpoznać, bo Tak. to jest doskonała metoda praktyków, którzy rozpoznają bursztyn dotykiem, prawda? To jest tak. Wbrew pozorom tak, bo teoretycznie bursztyn na plaży zawsze wydaje się cieplejszy od innych kamieni. To jest pierwsze. Drugie, bursztyn z racji swej piankowej struktury jest zawsze aksamitny, matowy. Fachowo zdaje się, mówi się o tym, że jest tępy w dotyku, prawda? Ale to jak zakładam, to trzeba trochę mieć wyczucia. W sensie już parę bursztynów w ręku Tak, trzeba na plaży mieć. żeby czuć, czy bawić się bursztynami. Tym, którzy chcą nabrać tą umiejętność, zalecam takie hobbystyczne bawienie się bursztynami, segregowanie, układanie i tak dalej. Oglądanie tych bursztynów, prawda? To Trzymanie w ręku. Trzymanie w ręku to powoduje, to różne rzeczy można poczuć. To może sobie też powiemy o tych energetycznych, prawda, takich zjawiskach bardzo ciekawych, prawda, które No tak. czasami bursztyn Grzeje łapki. grzeje łapki, prawda? Ta zabawa powoduje tą umiejętność. Ja natomiast stosuję wynika to ze skali twardości bursztynu, prawda? Bursztyn nie należy do substancji twardych. On może być bardziej bądź mniej spolisty, ale nie jest substancją twardą, prawda? W skali mocza to jest około 2, prawda? Przekracza tam 2 i można go rysować kalcytem, bo to jest następny materiał, który w tej skali jest charakterystyczny poprzez zarysowanie. Ja natomiast z praktyki tysięcy bursztynników, którzy poławiaczy bursztynu, rybaków bursztynu, którzy sprawdzają bursztyn, stosuję taką metodę tego przygryzienia, prawda? Jeżeli jestem w stanie gdzieś kawałeczek odłupać zębami, z całą pewnością bursztyn. Jeżeli pęka ząb, to bursztyn nie jest. To z całą pewnością czeka Was wizyta u dentysty. Ja gdzieś miałem jakieś takie spotkanie, prelekcję, prawda, na temat bursztynu. No i mówiłem o tej metodzie rozpoznawania bursztynu i ugryzłem tak pechowo bursztyn, że straciłem 2. Czyli spokojnie można powiedzieć, Piotrze, że zjadłeś zęby na bursztynie. Na bursztynie, tak. Straciłem 2, prawda, gryząc bursztyn. To się zdarza, prawda. Dlatego ja tej metody nie stosuję. Ja stosuję też, posługując się skalą mocza, mosa, już jak tam zwał, tak zwał, wszystko jedno. Ja stosuję metodę od drugiej strony, że tak zwany test paznokcia, czyli większość materiałów, które się świecą na plaży, jeżeli można wbić w paznokieć w ten materiał, to na pewno bursztyn nie jest. Tak. W bursztyn paznokcia się wbić nie da. Nie da. Da się złamać paznokieć na bursztynie, nie da się zarysować bursztynu paznokciem. Nie da się. I to jest dla mnie taki charakterystyczny test do tego, żeby przejść do kolejnych prób tak naprawdę. Ale już większość, tak naprawdę 90% tych rzeczy, które się świecą, mogę odrzucić, bo wbrew pozorom one są miększe od paznokcia. I dlatego ja w tą stronę podchodzę do sprawy. Ale każda metoda, która jak Wam ładny pomoże, jest bursztyn, dobra. widzieć po ugryzieniu. No Tak proszę. zwany cukrzak, No, prawda? z pięknej cukrowej korze, faktycznie. No. Ślicznie. Także to są takie dwie metody na szybko, można powiedzieć. Oczywiście
to jest tak, że po jakimś czasie wydaje mi się, że nabierzecie też umiejętności, zresztą ja dlatego nie stosuję okularów i Ty, Piotrze, też, że jednakowoż te różne rzeczy świecące się na plaży mają delikatnie, subtelnie odmienne odcienie od bursztynu. Ale niestety to już tylko i wyłącznie w praktyce można tej umiejętności... Tak, wyćwiczyć to, inaczej się tego nie da, prawda? Generalnie jest tak, że teraz już, czyli to powiedzmy po 2 miesiącach takiego intensywnego, nie po 2 miesiącach, przepraszam, po 5 miesiącach intensywnego poszukiwania bursztynu na plaży, po sezonie. W większości, czy tam po jednym sezonie, tak, w większości trafiam. To znaczy już większość tego, co podnoszę, jest bursztyn. To faktycznie już jest bursztyn i nie potrzebuję dalszych testów, żeby się o tym przekonać. Wystarczy mi to już, w jaki sposób świeci ten bursztyn w ultrafiolecie. I tego można się spokojnie nauczyć. Jest następna taka irytująca historia, prawda? Istnieje czarny bursztyn. Wielka rzadkość, ale istnieje. On nie jest do końca połyskliwie czarny. Jest takim matem, prawda? Natomiast występuje daleki krewny bursztynu, na mierzei przynajmniej, w otoczakach jurajskich. Można znaleźć gagaty, które są mylone z czarnym bursztynem. Bardzo połyskliwe, piękne kamienie. Też gdzieś z jakichś żywic powstałych. A gagat to jest, co to jest, rodzaj węgla? Węgla, to jest rodzaj węgla, jurajski węgiel, prawda? Ale prawdopodobnie on powstał z takich smolistych drzask, prawda? I znajduje się w Górach Świętokrzyskich na przykład, czy w Walii. Można go znaleźć w pokładach w skałach jurajskich po prostu. I tu lodowce wyciągnęły gdzieś coś takiego i w tych otoczakach, które można na tych plażach znaleźć, znajduje się gagaty, w tym albo ślady po gagatach, bo on jest bardziej miękki niż cała ta otoczka wapienna i jeżeli jest pęknięcie, no to tam tylko szczątek czasami jest w takim kamieniu ten czarny. Rzadkość. W każdym razie można to znaleźć. Natomiast bardzo dużo znajduje się na plażach węgla kamiennego. A czy, przepraszam, przerwę Ci na moment, czy gagaty świecą w ultrafiolecie też, czy nie? Bo węgiel nie świeci. Nie świecą, ale jeżeli ktoś zbiera w dzień, nasłucha się o czarnym bursztynie, zaczyna szukać czarnych przedmiotów na plaży, prawda? A czarny bursztyn świeci w ultrafiolecie. Tak. Czarny bursztyn świeci w ultrafiolecie z tej racji, że to nie bursztyn świeci, jeszcze raz przypominamy, tylko świeci kwas bursztynowy. Kryształy kwasu bursztynowego świecą w bursztynie. I w dzień zbierane na tych swoich prelekcjach, których tam tysiące ludzi przez te moje prelekcje przeszło i ci, którzy nabrali jakiejś tam wiedzy podstawowej na temat bursztynu na takiej prelekcji, zjawiają się u mnie w pracowni, czy latem na stoisku, prawda, przynosząc na przykład wiaderko węgla. Ja mówię, proszę pana, to jest węgiel kamienny, no, antracyt najczęściej. No skąd antracyt w morzu? No. Ja mówię, karbońskich pokładów tu nie ma, ale no, to jest kilka miejsc, kilka powodów, z jakich ten węgiel można tu znaleźć. Po pierwsze, jest w Bałtyku 100 000 wraków różnych statków. Z tego znaczna część to parowce. Bunkrowano parowce paliwem, które przy wysokiej kaloryczności miało niewielki ciężar. Oprócz koksu, który jest sztucznie wytworzony takim paliwem, najlepiej nadawał się antracyt, bardzo wysoko gatunkowy węgiel,
który tu powszechnie namierzeli, to z czasów podejrzewam ostatniej wojny tych parowych maszyn ileś tu leży, prawda, te wraki się rozsypują gdzieś tam i sztorbę wyciągają, wyrzucają ten bunkier, prawda, z ładowni tychże statków i wrzucają tutaj na plażę. Są ludzie, którzy to zbierają, twierdzą, że to bursztyn. Ja mam takiego pana, który z tym wiaderkiem chyba ze 3 razy u mnie był i uważał mnie za oszusta, bo on przynosi mi czarny bursztyn, a ja nie chcę od niego tego bursztynu kupić, prawda? Że powinienem kupić od niego tak wspaniały bursztyn, no ceni go. Jeszcze mu wmawia, że to jest węgiel. Tak. Bezczelny. Bezczelny. No i takie rzeczy się zdarzają. Faktycznie mi się też tutaj na Mierzei zdarzyło kilkakrotnie bryłki węgla znajdować. I mam cały czas w kolekcji. Gdzieś tam piękne. są fajne. Ja bardzo często używam węgla w połączeniach z bursztynem, tego tu antracytu, prawda, gdzie w jakichś mozaikach układam. Nie tylko czarny dąb, ale i węgiel I też węgiel. spokojnie. Ale i gagat też. I gagat. I gagat, prawda? No te minerały, które tu są po prostu, te rzucane przez morze, bo to gdzieś mam jakąś ideę tam w tej swojej biżuterii, prawda? I te elementy łączę. No i już. No tak. Ostatecznym wydaje mi się takim testem, przynajmniej takim, wracając na moment do tego, jak rozpoznać, co chcemy włożyć do kieszeni, to dla mnie ostatecznym testem na plaży wykonywanym na szybko jest użycie zapalniczki i lekkie podgrzanie z tego powodu, że większość materiałów przypominających bursztyn jest sztuczna i w związku z tym będzie śmierdzieć sztucznie, natomiast jeżeli chodzi o bursztyn, to wystarczy tak naprawdę leciuteńkie podgrzanie i już zaczyna być czuć samą... Kwas bursztynowy i fitoncydy. Tak, prawda? żywiczny zapach, tak? Tak. Taki typowy, sosnowy, morski, leśny, sosnowy zapach żywiczny. Ale nie jest to zapach terpentyny. Nie. Bo... I wystarczy tak delikatne podgrzanie, nie trzeba bursztynu podpalać, a właściwie broń Boże, bo bursztyn jest łatwopalny, tak? To też warto o tym pamiętać. Nie podpalajcie, gdyż wtedy zaczyna śmierdzieć. Bursztyn palony nie pachnie ładnie. No bo czym jest bursztyn? Trzeba pamiętać, że bursztyn jest w tej masie polimerycznej mieszaniną przy najróżniejszych polimerów. I te polimery w bursztynie bałtyckim są z grupy elastomerów. Czyli jakieś rodzaje gum, tworzyw sztucznych, nie sztucznych, ale Nie, tworzyw... gumy. To jest no, ten proces, w procesie Krebsa, który zachodził, najbardziej przypomina wulkanizację z racji zasiarczonych złóż, o tak powiedzmy sobie, prawda, tych iłów, które zawierały bardzo dużo związków siarki. Ten niebieski margiel, który otaczał bursztyn eoceński, jest bardzo zasiarczony. I ten proces, który zachodził w przetwarzaniu tych żywic, on doprowadził do tego, że bursztyn nie jest to jednorodna substancja. Bursztynu nie da się zapisać jednym wzorem chemicznym. Jest to mieszanina wielu substancji, ale generalnie substancji z grupy elastomerów, czyli gumy. To może być i sparciała ta guma, czyli tam jakieś tlenki czy wodorotlenki, oksydacja następuje tego, to te czerwone bursztyny, prawda, bardzo charakterystyczne, one są zoksydowane, czy jakieś procesy inne. W procesie Krebsa również powstaje, który daje charakterystyczny kolor, biały bursztynu, bursztyny zawierające dużą ilość kwasu cytrynowego. Ten kwas cytrynowy, on inaczej świeci w ultrafiolecie. On nam nie zaświeci kolorem seledinowo-żółtym,
tylko zaświeci nam kolorem biało-fioletowym. Fioletowym. I to też warto zwrócić na to uwagę. Jak coś takiego znajdziecie na plaży, bo białe bursztyny są o wiele droższe Cenniejsze. niż bursztyny w innych kolorach. Mało. W białych bursztynach można znaleźć niebieskie plamki. Jeżeli jest ich dużo, zaliczany jest ten bursztyn jako niebieski. No właśnie. No i się zaczyna, prawda? I wtedy cena nawet białego bursztynu znowu rośnie. Znowu rośnie, prawda? I to są te skarby, które tu właśnie zaczynają nam przewyższać cenę złota i to wielokrotnie cenę złota. No. Czyli w tym świetle ultrafioletowym poszukując, ja muszę pamiętać, że bursztyn może też zaświecić zupełnie inaczej. Tak. Tak. I nie tylko biały bursztyn, bo żużle tak zwane, czyli bursztyny z dużą ilością zanieczyszczeń świecą mniej cytrynowo, bardziej tak w zielonkawłość wpadają. Bursztyny z ciemną korą świecą troszeczkę bardziej w czerwień. Tego wszystkiego można się, ale niestety obawiam się, tylko w praktyce nauczyć. I też z tego powodu, żeby rozróżniać te barwy bezpośrednio na plaży, nie noszę okularów, ale dlatego też wolę używać słabszy UV, wolę używać słabsze to źródło światła ultrafioletowego, żeby nie męczyć oczu, tak? Żeby jednakowoż się w jakiś sposób chociaż trochę... No i starać się łowić w pojedynkę, prawda? Tak, tak. Bo oślepienie tym mocnym światłem ultrafioletem to trudno, żeby człowiek jakiś taki instynkt samozachowawczy łamał, prawda? Natomiast jeżeli jest wielu łowiących, no to przy ruchu tej lampy może się zdarzyć, że współłowiący bursztyn może oślepić tym światłem ultrafioletowym. To nawet prawda? jeżeli masz okulary ochronne, to jednak jesteś oślepiony i znowu musisz przyzwyczajać wzrok do ciemności. To też odbiera te momenty, w których można złapać właśnie piękny bursztyn, który akurat gdzieś tam sobie przepłynie niechcący. I dlatego ja wolę łowić bursztyny samemu niż w grupie, prawda? No to jest, nie w dużej ilości. Czyli ucieka się w tym momencie od tego i wtedy nie ma problemu z rozpoznawaniem tego, czy łowię bursztyn, czy ten. Jeżeli jest pośpiech i dużo osób, prawda, w łowieniu bursztynu, tych pomyłek zdarza się bardzo dużo. Zwłaszcza gdy jest zimno, te woskowiny wszelkiego rodzaju, które zjawiają się w morzu, i one barwą nie do końca przypominają bursztyn. No ale śpieszy Ci się, to ładujesz wszystko. Wszystko, prawda? Nie ma czasu na gryzienie bursztynów i tak dalej, prawda? Tam próbowanie, czy to jest faktycznie bursztyn, przyglądanie się temu. No i w domu potem w ciepełku, jak człowiek zaczyna sortować bursztyn, nagle się okazuje, że ten bursztyn, który przyniosłem, jest po pierwsze miękki, kleisty. Palce się zapadają, fuj, świństwo, prawda? I połowa urobku ląduje w koszu, bo się okazuje, że to nie to. Tak. I do zobaczenia po krótkiej przerwie. Do zobaczenia. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już są. Z góry dziękujemy. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja. Oczywiście też dziękujemy, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu. Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio, jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu. I to właściwie by było na tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.